wszystkich widzów. To jest kanał Kuchni Włoskiej. Kanał się nazywa Mangiare u Ewki. Mangiare po włosku znaczy jeść. Na YouTubie jestem 6 lat. Nadaję z Włoch. We Włoszech mieszkam 36 lat. Mam męża Włocha. Codziennie gotuję po włosku. Na moim kanale jest już 1700 filmów, w tym 1300 to są dosłownie filmy kulinarne. Pozostałe filmy to są live'y, jakieś filmy edukacyjne i jakieś vlogi. Także tak się to ma. Także 1300 filmów to są filmy kulinarne. Osoby, które pierwszy raz zawitały na moim kanale, jest mi bardzo miło. Jeżeli chcą zostać na tym kanale, no to zapraszam do subskrybowania. Subskrypcja nic nie kosztuje, wystarczy kliknąć na subskrypcję, a jeżeli chcemy mieć powiadomienia o nowych moich filmach, to zapraszam też do przyciśnięcia dzwonka. Jak przyciśniemy dzwonek, będziemy powiadamiani o moich nowych filmach. To tyle z takich właśnie ciekawostek. Aha, nie wiem, czy Wam powiedziałam, że mieszkam w Rzymie, bo mówiłam, że nadaję z Włoch, ale ja konkretnie mieszkam w Rzymie. Tomasz, ciao Tomasz. I ja teraz będę robić taki syrop na odporność, bardzo zdrowy, i jeżeli będziemy taki syrop pić przez dłuższy czas, to naprawdę wzmocnimy nasz organizm. Muszę Wam powiedzieć, że wczoraj miałam lekką temperaturę, no znaczy po prostu się czułam jak połamana. Wyszłam na spacer, wróciłam do domu i okazało się, że mam 38 gorączki. Więc ugotowałam sobie kompot z jabłek. Ugotowałam sobie kompot z jabłek i dodałam do kompotu cytrynę taką przekrojoną, i dodałam goździki oraz dodałam pomarańcze. No i to ugotowałam i piłam do wieczora, a bolało mnie wcześniej gardło też. I powiem, że dzisiaj wstałam nowonarodzona, bardzo dobrze się czuję. I postanowiłam zrobić sobie syrop z cytryny, z imbiru, z miodu i z goździków. Cytryny mój mąż przyniósł od kolegi, który ma drzewo cytrynowe. Przyniósł tych cytryn aż 5. To są cytryny prosto z drzewa, bo w tej chwili owocują drzewa cytrynowe. Musicie wiedzieć, że cytryna jako drzewo owocuje 4 razy do roku. I te cytryny zimowe, takie jesienno-zimowe, są bardzo dobre. Także tak wygląda. Ja w ogóle to Wam nagrywałam na którymś vlogu drzewa cytrynowe, pomarańczowe i mandarynkowe, bo tutaj mój szwagier ma i u niego nagrywałam w ogródku, także pokazywałam Wam, ale chyba nagram Wam teraz, bo już wszystko jest dojrzałe, także pójdę do szwagra i nagram i pokażę Wam. Teraz do przygotowania tego syropu, Tomasz, co tam piszesz? Italiano, ciao Italiano. Potrzebne nam są, ja robię tak dla siebie, ale Wy to możecie więcej użyć tych produktów, jeżeli chcecie więcej syropu. Dla mnie wystarczy to, co ja tutaj zrobię, a później sobie dorobię. 2 takie średnie cytryny, one już są opłukane, ale one są biologiczne, no bo jak powiedziałam, z drzewa cytrynowego tutaj od kolegi mojego męża, od przyjaciela. 2 cytryny. Kawałek imbiru. Tutaj ten imbir mierzyłam centymetrem, no to wychodziło, że ma więcej niż 5 centymetrów. Ma gdzieś tak z 9 centymetrów, no to ja połowę tego wezmę. Nie będę brała całego tego imbiru. Połowę, taki kawałek z 5 centymetrów tego wezmę imbiru. I miód nam jest potrzebny. Ja tutaj mam miód akacjowy. Miele di acacia. To jest taki miód lejący nam jest potrzebny, bo jak mamy taki miód inny, ja mam taki inny miód, taki skrystalizowany, no to nie za bardzo, bo musi nam się tak rozpuścić na tym. No i to wszystko. No i goździki, przepraszam bardzo, nie powiedziałam o goździkach. Ja tutaj przygotowałam 6 goździków. Zobaczcie, 6 goździków. No jeżeli chodzi o goździki, to goździki mają niesamowitą
niesamowite właściwości zdrowotne. Przede wszystkim ich właściwości to są przeciwzapalne, przeciwbólowe, antybakteryjne i pasożytnicze, co nie? Antyparasity po włosku, no. W każdym bądź razie, no i rozgrzewające też mają właściwości i dobrze działa jak właśnie takie goździki, jak ja zrobiłam wczoraj sobie kompocik z tymi goździkami, no to po prostu gardło mnie przestało boleć. Witam ponownie wszystkie osoby na moim kanale. Przygotowuję syrop z cytryny, imbiru, miodu i z goździków na odporność. Jak taki syrop później będziemy pić, będziemy zdrowi. Dobra, ja Was tutaj tak postawię. Na razie nie będę tutaj do Was za dużo tego patrzeć, co tam piszecie, bo ja muszę ten telefon. Ojej, co tu się stało, że to tak leci. Muszę jakoś ustawić ten telefon dobrze. Dobra, będzie stało? Będzie. Ja Was tak postawię. Nie będę w stanie patrzeć, co tam piszecie, bo ja po prostu będę tutaj pracować, a ten statyw stoi tu z boku w tej kuchni. No nie, tylko muszę zobaczyć, czy to się dobrze trzyma, czy nie, nie upadnie. Nie, dobra, jest. Jest, widać. Tak, wezmę Was bliżej, ok. Dobra, widzicie, jest wszystko ok. Dobra, no to zaczynamy. Ja sobie, kochani, obiorę kawałek imbiru, tak powiedziałam Wam, z 5 cm. A mogę zmierzyć, czy jest 5 cm, czy nie. No, jest 5 cm, zobaczcie, jest 5 cm. 5 cm imbiru. 5 cm. Jest, dobra. Obiorę sobie ten imbir. Tutaj obierzemy do takiego woreczka, co mam odpady biologiczne, czyli Rifiuto Biologico. To tu sobie obierzemy. Czy Wy też segregujecie odpady? U nas we Włoszech się segreguje, jak byłam w Polsce też, ale nie wiem jak w innych krajach się segreguje, prawda? No. Róbcie taki syrop. Na moim kanale ja już Wam pokazałam, jak robię syrop. Ja nagrywałam vlogi w miesiącu listopadzie i ponownie zrobiłam ten syrop z imbirem, z cytryną i z miodem, ale nie dodawałam goździków, a tym razem dodam goździki. Ten kawałek zostawię, mogę sobie go użyć do innych właśnie syropów, a w ogóle to kupiłam imbir. Imbir możemy używać też do potraw, możemy dodawać do mięsa, do jakiegoś sosu z makaronem, do herbaty. Ja sobie dzisiaj też dodam do herbaty. No dobra, to niech stoi ten imbir, będziecie tu mieć go gdzieś z boku. A jeszcze jedna ważna rzecz, przyszykować sobie słoik. Słoik ma być wyparzony. Co tam pisze? Saluti czy Majfa? Nie wiem, Sofia, che cosa stai scrivendo? Perché che sto facendo? Sto preparando sciroppo di limone, zenzero, miele e chiodi di garofano. Sciroppo per la salute. Dobra, i teraz tak. Cytryny są umyte, qui c'è due limony, one są biologiczne, można powiedzieć, z drzewa. I teraz ja sobie cytrynę kroję, no na takie plasterki najlepiej, wiecie, na plasterki później, żeby one mi puściły sok, to najlepiej pokroić na takie mniejsze plasterki. Niektórzy robią, że wyciskają sok z cytryny, ale ja nie będę wyciskać, ja po prostu dam całe cytryny razem z tą skórką, to wszystko. Chodzi o to, że skórka ma też aromat, a że są cytryny naturalne prosto z drzewa, dzisiaj zerwane, no to rewelacja. Mój mąż mi przyniósł od swojego kolegi tutaj w ogródku, miał cytrynę i mówi, masz dla Ewy. Tak jak Wam powiedziałam na początku, ja wczoraj miałam temperaturę 38, ale zbiłam tą temperaturę, ugotowałam sobie kompot z jabłek, dałam
cytrynę, dałam goździki, dałam właśnie pomarańcze, to wszystko ugotowałam i po prostu super. Patrzymy, czy nam wejdzie do słoika, wejdzie, ale ja myślę, że sobie pokroję na mniejsze kawałki tą cytrynę, tak na pół. O, jeszcze tak. O, będzie lepiej. O, pokroimy na pół. Ok. Dobra. Już możemy zaczynać robić. Czemu nie? Bo później będę drugą cytrynę kroić. To też użyję, bo to też jest dobre. Tutaj jest aromat, wszystko jest ok. Tak sobie mogę przekroić. I teraz jeszcze tutaj mam imbir. Jak ktoś powie, dlaczego tak mało tego imbiru? Wy możecie, o to coś jest czarnego. Wy możecie używać imbir, taki kawałek, jak wam się podoba. Imbir też ma właśnie właściwości rozgrzewające, przeciwzapalne i tak dalej. Dodaje intensywności naszemu syropowi, więc jeżeli chcecie mieć bardziej intensywny ten syrop, kochani, no to możecie więcej użyć, nie 5 cm, a na przykład 7, ale jeżeli nikt nie pił w życiu syropu z cytryny, z imbiru, to może być dla niego bardzo intensywny smak. Słuchajcie, nie wiem, czy ta kamerka nie jest lekko zaparowana, muszę was wytrzeć tu, wytrę, przepraszam bardzo, ale wytarłam, bo może było zaparowane. Dobra, kontynuujemy pracę. 54 osoby, witam serdecznie na moim kanale. Przygotowuję syrop z imbiru, z cytryny, z miodu i z goździków. Jeżeli ktoś się w tej chwili połączył na ten kanał, przypadkowo wszedł na live'a, nie wie co to za kanał, to mówię, że to jest kanał kulinarny. Na YouTubie jestem 6 lat, mam 25 000 subskrypcji, 1700 filmów, w tym 1300 filmów kulinarnych. Mieszkam we Włoszech 36 lat, mam męża Włocha i cały czas gotuję po włosku. Od 12 lat pracowałam w restauracji, nauczyłam się kuchni włoskiej, w ogóle codziennie u mnie gości kuchnia włoska. Po polsku mało gotuję, od czasu do czasu, od świąt. Jak na święta to jakieś danie polskie zrobię, rzadko robię polskie dania, bo ja robię dania włoskie, gotuję po włosku, codziennie gotuję. Nie ma tak, że ja raz w tygodniu po włosku, ja 2 razy, ja w ogóle jem po włosku. U mnie jest kuchnia włoska, więc to jest autentyczny kanał włoski. Mieszkam tutaj właśnie, jak powiedziałam, 36 lat i jeszcze zaznaczę, że tutaj skończyłam też wszystkie kursy języka włoskiego plus skończyłam studia. Także jestem po studiach. Tutaj skończyłam Uniwersytet Roma Tre. Także jeżeli ktoś chce, to też może osiągać swoje cele. Trzeba pracować nad sobą, trzeba mieć cele i trzeba być zdeterminowanym. A ja, mając 40 lat, zapisałam się na studia i skończyłam studia dzienne. To jest sukces. A teraz będę miała 60 lat, jestem usatysfakcjonowana, że to, co sobie w życiu planowałam, osiągnęłam i planuję dalej i mam dalej cele i różne plany, różne cele życiowe, bo każdy człowiek powinien, różne marzenia. Każdy człowiek powinien mieć marzenia, powinien mieć cele i powinien do nich dążyć. Wtedy żyje tak zgodnie ze swoim rytmem, bo jeżeli ktoś żyje tak beztrosko i nie ma żadnych celów, to jest znudzony i później mu głupoty do głowy przychodzą. To tyle na ten temat. Wracamy do naszego syropu. I teraz tak. Ja do tego słoika będę wrzucać najpierw cytrynę. Ok. Tak jak mi się podoba. Kilka cytryn wrzucę. Tutaj, jak widzicie, jest. Wrzucimy sobie 2 imbirki. No, można powiedzieć 3. Dodam goździki. Wręcz przeciwnie, wszystkie goździki wrzucę tu do środka. Niech one będą na dole, bo na dole będzie spływać cały sok ze wszystkich cytryn i z tego imbiru. I teraz na to poleję miodem. Tak jak powiedziałam, mam miód akacjowy. Miele di acacia. Akacjowy. Ile tego? No łyżkę, ile? Trzeba tak polać. Miód robi za słodzika, miód robi za
konserwant, jako konserwuje i miód robi, jako ma dużo właściwości zdrowotnych. Już się nie będę rozprawiać na temat miodu, ile, co i jak, tylko po prostu będę dalej kontynuować robienie mojego wspaniałego syropu z cytryny, z imbiru, z goździków. No normalnie rewelacja. Wrzucę sobie teraz 2-3 kawałeczki imbiru. Cytrynę dałam, goździki już są na dole. Osoby, które weszły w tej chwili, pozdrawiam serdecznie. Widzę, że już jest 80 osób. Robię syrop z cytryny, imbiru, z goździków na odporność, bo po prostu wczoraj się źle czułam. Miałam gorączkę 38, no ale zrobiłam, leżałam tak cały dzień w łóżku, można powiedzieć, od obiadu można powiedzieć i tego. I zrobiłam sobie kompot z jabłek, z cytryny i z goździków, ugotowałam. Powiem wam, że jeszcze jabłka nie zjadłam do końca. Zostały mi jabłka tutaj i te jabłka są nasiąknięte tym smakiem. Powiem wam, że są rewelacyjne, ale ja cały garnek wypiłam tego kompociku i postawiło mnie na nogi. No normalnie czuję się jak nowonarodzona. A dzisiaj postanowiłam zrobić syrop i zrobić tego live'a dla was. O, tak odsunę. No dobra, to już dałam tutaj cytryny. Tego jeszcze tak i polejemy. Miodem polejemy, ok. Miód akacjowy. Możecie użyć miodu lipowego. Jeżeli chodzi o miody, to każdy miód ma swoje właściwości, no bo pszczółki zbierają z różnych kwiatów i każdy kwiat też ma swoje te nektary, różne właściwości, prawda? Także wiecie, trzeba sobie poczytać. Nie oglądać głupot w telewizji, tylko po prostu czytać dobre rzeczy. Dałam cytrynę, teraz daję takie małe plastereczki imbiru i poleję miodem. Na samym spodzie mam 6 goździków. Polewamy miodem. Ok. I ponownie wrzucę moje cytryny. To wrzucę i to, i to. Później pogniotę, tak, wiecie o co chodzi. Dodamy kawałeczek imbiru. Ok. I ponownie damy miodu. Takie robimy warstwy. Oczywiście możecie też tą cytrynę pokroić w kosteczkę inną. Ja zrobiłam takie krążki, a później te krążki przekroiłam na mniejsze. Ok. Witam serdecznie wszystkie nowe osoby, które w tej chwili się połączyły z moim kanałem. To jest kanał Kuchni Włoskiej, Mangiare Łewki, Mangiare po włosku, znaczy jeść. Mieszkam we Włoszech 36 lat. Gotuję codziennie po włosku, mam męża Włocha od 20 lat, skończyłam tutaj studia i jestem zadowolona, że mieszkam tutaj. Kanał ten powstał 6 lat temu, na YouTube jestem 6 lat, mam 25 000 subskrypcji i 1700 filmów, w tym 1300 filmów kulinarnych. Jeżeli Ci się podoba mój kanał, to zostań. Nadaję z Rzymu. Pozdrawiam serdecznie Rzymu. U nas jest bardzo wiecznie dzisiaj i pochmurnie, i nawet padał deszcz. Słuchajcie, tutaj wrzuciłam cytryny i teraz muszę dać miód. No i robię syrop. Syrop robię właśnie z imbiru, z cytryny, z goździków i z miodu. Mam miód akacjowy. Po włosku miód akacjowy to miele di acacia. Ok, dobra. Piszcie, co tam u was słychać, skąd mnie oglądacie. Teraz pokroję następną cytrynę, bo zobaczcie, jak to mało jest. Tu jest mało i tu musi trochę wyjść tego soku, więc nawet jeżeli będzie trzeba, to użyję 3 cytryn. Ja w tej chwili drugą cytrynę będę kroić. Właśnie te pestki zabiorę, żeby mi nie przeszkadzały. Piszcie mi, z jakiego kraju i z jakiego miasta mnie oglądacie. Jestem bardzo ciekawa, skąd mam widzów. A jeszcze chciałam wam powiedzieć, że no miód taki
realizowany jak ten, no to nie za bardzo nam się nadaje do robienia syropu, bo musi być miód płynny. Ja tutaj mam miód z Polski, z sadu czereśniowego. Wyobraźcie sobie, że pierwszy raz w życiu kupiłam taki miód. On jest bardzo dobry, już go połowę zjadłam, dodaję sobie go nawet do herbatki, ale miód dodajemy do herbaty letniej, nie do gorącej, bo co się wydarzy? Jak włożymy miód do gorącej herbaty, miód traci swoje właściwości zdrowotne i wtedy nam służy tylko jako słodzik, a my chcemy mieć miód jako miód z właściwościami zdrowotnymi. Zobaczcie, takiego sobie nakleiłam też misiaczka fajnego, no i jem ten miód. A miód pochodzi z pasieki, spod Stargardu, z miejscowości Marianowo i to jest od rodziny Przemysław i Jarosław Sanoccy. Muszę wziąć drugie okulary. Nie chcę przekręcać nazwiska, gdyby ktoś chciał tego, to już wam mówię. Aha, Przemysław i Jarosław Sanoccy, ulica Akacjowa 2, 73 121 Marianowo i podam telefon, bo można zadzwonić do nich. Telefon do tych ludzi to jest 788 323 293. To jest telefon do pasieki, gdzie produkują miód. Marianowo znajduje się koło Stargardu. Jest to duża wioska, bardzo duża. Nie wiem, ma może z 1500 mieszkańców. Jak na wioskę to duża. Bardzo dobry miód, mają inne miody. Możecie zadzwonić, zapytać się, czy wysyłają miody na terenie Polski. Dobra, kontynuuję dalej moje robienie. Okulary zmienię, bo założyłam sobie do czytania. Teraz muszę sobie rękę pukać, bo dotykam miodu i takie są klejące. I dalej będziemy robić ten syrop. Ja się nie spieszę, mam czas. Kto też się nie spieszy, więc może być razem ze mną, nie ma problemu. Możecie sobie tutaj ze mną pogadać, napisać, co u was słychać, jak się czujecie, jak minęły święta. Muszę wam powiedzieć, że w Kościele Prawosławnym, a Kościół Prawosławny jest w Polsce bardziej... Całe Podlasie to jest Kościół prawosławny, więc osoby, które mnie oglądają z Podlasia, to mają dzisiaj Wigilię, bo Kościół prawosławny obchodzi święta miesiąc po naszym. Jak u nas jest dzisiaj Trzech Króli, czyli święto po włosku się mówi Epifania, to w Kościele prawosławnym dzisiaj jest Wigilia. A jutro mają Boże Narodzenie, także taka jest różnica też w tych właśnie datach. Oni trochę inaczej mają te rozłożone święta. No są katolicy i tak dalej. Ja pochodzę spod Stargardu i w Stargardzie byłam kilka razy w kościele prawosławnym. U nas jest bardzo piękny kościół prawosławny w Stargardzie. Kiedyś to był Stargard Szczeciński, a teraz się nazywa Stargard, nazwę zmienili. No i ten kościół prawosławny jest zabytkowy z 1800 któregoś roku i on ma pod nazwą 12 apostołów. Tutaj wiecie co, jest taki ten odkroję, bo tutaj takie właśnie końcówka jest z tego. No i muszę powiedzieć, że byłam na tej mszy, troszkę dłużej trwa, no ale modlitwy takie same, no tak samo prosimy te różne prośby i modlitwy do Boga, żeby wszystko nam się dobrze powodziło. Więc wszystkim osobom, które obchodzą dzisiaj święto, tak jak ja obchodzę święto Trzech Króli, Epifania, życzę wszystkiego dobrego, radości, miłości, spełnienia wszystkich marzeń, żeby Trzej Królowie wnieśli w wasze życie dużo miłości i dużo wspaniałych rzeczy na ten nowy rok 2025. Auguri buone feste, buona Epifania. Ok, continuo. Dalej będę robić ten właśnie, przygotowywać ten mój syrop. 111 osób. Skąd wy mnie oglądacie? Wrzucam cytrynę. Wrzucam kawałek imbiru. Chyba dokroję tego imbiru.
bo tu już mi się kończy, a mam jeszcze cytrynę. I daję miód. Słuchajcie, robię syrop z tego, z imbiru, miodu i z goździków i z cytryny. No i goździki, użyłam 6 goździków, wrzuciłam je na samym spód, także one tam będą na spodzie. Miód używam akacjowy. Osoby, które są pierwszy raz na kanale, podoba Wam się mój kanał, no to zapraszam do subskrybowania. Słuchajcie, dokroję sobie imbiru. Kto się uczy po włosku, to wie, że imbir się nazywa, no proszę napisać mi. Jest ktoś, kto napisze? Imbir po włosku to dzędzero. Dzędzero, widzicie? Dzędzero, imbir. Więc ja sobie jeszcze tutaj odłożyłam kawałek, ten co nie skroiłam wcześniej, to go teraz obiorę i skroję, no nie? No. Obierzemy do odpadów biologicznych. Tutaj mam właśnie takie odpady biologiczne w woreczku. Rifiuto biologico. Rifiuto organico, non biologico. Organico to są odpady organiczne, nie biologiczne, tylko organiczne. Obierzemy ten imbir. No ten imbir on ma takie ciemne, tutaj ma coś ciemnego, to trzeba tego. O. Także no za dużo tego imbiru nie dodajemy, żeby nie było aż tak mocno. Jak ktoś pierwszy raz robi, to tak jak powiedziałam na początku, ten imbir no, można dać tylko kawałeczek 3 cm, 4 cm, no nie, ale można dać ile się chce. Jeżeli chcemy mieć bardzo intensywny ten syrop właśnie z imbiru, z cytryny, miodu i goździków, no to dodamy więcej tego imbiru. No dobra, to ja teraz tak, wrzucę sobie cytryny, 3 kawałeczki. Teraz ukroimy kawałek imbiru, też 3 plasterki, wrzucamy i dodamy miodu. Ok. Cytryny, tak jak powiedziałam na początku, ale nie wszyscy byli na początku, bo są cały czas nowe osoby. Cytryny mam z drzewa cytrynowego. Drzewo cytrynowe owocuje 4 razy do roku, więc kochani, to jest super, że drzewo cytrynowe owocuje 4 razy do roku. Jakie ono jest wydajne. To samo jest z mandarynkami, z pomarańczami. Alessandro, ce lo cento ventuno persone, momento, saluti tutti. Ciao a tutti. Pochi secondi avrai qualche cosa. No, także wiecie, cytryna to jest coś wspaniałego. Witamin, aha, miałam polać miodem, zagadałam się, no polejemy. Ale miód też ma bardzo dużo dobrych właściwości. Oczywiście osoby, które mają cukrzycę, takiego syropu nie mogą pić, no bo wiadomo, że to jest za dużo cukru. No ale osoby, które nie mają problemów, to mogą sobie właśnie zrobić taki syrop na odporność. Powtarzam składniki. Ja tutaj skroiłam 2 cytryny, dodałam imbir, miałam najpierw 5 cm imbiru, tak wygląda imbir, korzeń imbiru, kto nie widział w życiu, i dokroiłam jeszcze 3 cm imbiru i 6 goździków. 6 goździków, goździki po włosku to chiodi di garofano, chiodi di garofano. Kto się uczy włoskiego, to wie, że się tak wymawia. Nie mówimy garofano, tylko garofano. Garofano, na o jest akcent. No ale dobra, to już wiemy. Kontynuujemy dalej. Co tutaj mam polać, posypać tym imbirem i polać miodem. No i fajnie, że jesteście na moim kanale. Kto by chciał zrobić dobry uczynek dzisiaj w Epifanię, to zapraszam na kanał Przepisy jak u babci. Link na ten kanał Wam zostawię w opisie. Kto będzie chciał, to wejdzie tam i sobie zasubskrybuje ten kanał. Ten kanał jest od niedawna i tam też są fajne przepisy. Dobra, to teraz wrzucamy resztę cytryny, prawie że resztę. Tutaj damy imbir i znowu damy ten miód. Miód damy, ok. Muszę tak zrobić, widzicie.
Co tam u Was słychać? Skąd mnie oglądają wszyscy widzowie? Zakończymy ten syrop ostatnią warstwą cytryny. Tutaj dodamy wszystkie te kawałeczki, bo to są cytryny prosto z drzewa i kawałeczek imbiru. I teraz wyleję resztę miodu. Już prawie nic nie zostało tego miodu. Ok. I teraz taki właśnie syrop, który nam się będzie robił, no to pozostawiamy, kochani, wstawimy sobie go do lodówki i może nam tam stać w tej lodówce, a można go pozostawić poza lodówką. Możemy go zostawić poza lodówką i też nam się zrobi. Ok. I teraz ja ściągnę ten miód tutaj z tego. Dobra. Słuchajcie, teraz należałoby trochę tak ugnieść, żeby to się tak, żeby te cytryny puściły sok. Zresztą one już puszczają sok, jak ja je tutaj dałam, ale jak dodamy wszystkie cytryny do naszego słoika, prawda, to należy właśnie tak porobić. Można zrobić tylko z samego soku, sok, imbir i goździki i miód, ale to będzie inaczej, a ja tu dodałam cytryny takie właśnie biologiczne, prosto z drzewa, niepryskane i właśnie w tych skórkach, w tej żółtej skórce, tutaj jest największy aromat cytryny. O i teraz tak jak porobimy, zaraz zobaczycie ile już soku wypuściło, ja to pozostawię. Teraz jest godzina 4:00, 16:00, no 16:00, u nas w Rzymie jest godzina 16:00, to o 20:00 już będę miała taki fajny syropek i wypiję sobie łyżkę. Ile razy dziennie pić taki syrop? 3 razy dziennie po łyżce, a dzieci 3 razy dziennie po łyżeczce. No i najlepiej przechowywać ten syrop w lodówce, także jest najpewniej. No już teraz wezmę ten telefon, wyciągnę z tego statywu. Ok, cześć Monika, tutaj ten statyw mi tak stał, jeżeli chcecie widzieć jak to wyglądało, tak to wyglądało, że telefon był tutaj. I tak wygląda moje przygotowany syrop. Ja tutaj jeszcze muszę wyczeć, ale już trzymam telefon, ręce muszę i mam przygotowaną właśnie też pokrywkę. Hejka, hejka Monika, pozdrawiam serdecznie. I zapraszam na kanał do koleżanki Monika Prezentuje. Monika Prezentuje, ma fajne przepisy. Link na Monikę zostawię w opisie tego filmu. Tak samo jak zostawię link na kanał, który Wam polecałam, przepisy jak u babci. No i dobra, ja tutaj wytrę i zakręcę i wstawię do lodówki. I już wieczorem będę miała taki syrop. Pamiętajmy, że należy to ugnieść. I co jakiś czas tam też można zamieszać. O, i wtedy nam więcej puszczą te cytryny tego soku. No normalnie rewelacja. Także się cieszę, że zrobiłam na live'ie ten syrop. Tutaj mam te cytryny jeszcze 3, które są z drzewa takiego właśnie prawdziwego włoskiego drzewa cytrynowego. No właśnie robię syrop z cytryny, Monika. Dla wszystkich osób, które się teraz połączyły z moim kanałem, powiem, że przygotowałam syrop z cytryn, z imbiru, z goździków i z miodu. Proporcje są takie, już mówię, bo nie będę tam pisać w opisie. Użyłam 2 cytryny, użyłam 8 cm imbiru, użyłam 6 goździków, 6 takich goździków, 6 i miałam tutaj pół słoika tego miodu. Ten miód w słoiku miał 500 gramów, no to 250 gramów tego miodu użyłam. Tu użyłam miodu akacjowego, miele di acacia. I przekładałam warstwami, położyłam cytryny, później 3 plasterki imbiru i wrzuciłam wszystkie te 6 goździków i zalałam miodem. I tak ponownie robiłam cytryny, imbir, miód, cytryny, imbir, miód. Na samym końcu pogniotłam, tak. Teraz wypuściły mi już cytryny trochę soku, wstawię do lodówki
Co jakiś czas tam co 2 godziny pogniotę, żeby jeszcze więcej wyszedł ten sok z cytryn. No i będę już wieczorem miała syrop. I mówię, że pijemy 3 razy dziennie po 1 łyżce. Dorośli i 3 razy dziennie po 1 łyżeczce dzieci. Taki syrop przechowujemy w lodówce do tygodnia czasu. Oczywiście on tydzień czasu nie będzie stał, bo go wypiję za parę dni. Ja zrobię teraz kawę, wypiję kawę z mężem i przygotuję sobie buraki, bo będę robić zakwas buraków. Możliwe, że też zrobię live'a. Dziękuję bardzo, że byliście. Ciała tutti.